Cześć, ja jestem Delix, a to jest film z podsumowania wszystkich informacji dotyczących aktualizacji, która dodaje nam nową lokalizację na mapie świata Fishing Planet, czyli Malediwy. Dostaliśmy 4 informacje o tej aktualizacji. Na początku omówimy sobie bardzo krótko. Pierwsza informacja była opublikowana 8 kwietnia. Dostaliśmy informację taką, że aktualizacja będzie tego lata, czyli zakładam, że na koniec czerwca, na początku lipca, coś takiego, że to będzie właśnie lokalizacja Malediwy. Będą nowe przynęty, bardziej wytrzymały sprzęt, bo będą większe ryby, nowe łodzie, będą stojaki na wędki, które będzie można regulować. Pomiędzy tymi stojakami będą jeszcze ekrany, będzie można personalizować łodzie. Przechodząc do drugiego segmentu, tutaj jest o wiele więcej informacji. Tak na szybko to będą 2 główne wyspy, głębsze wody na zachód, a spokojniejsze na wschód od atolu. Atol to właśnie są te wyspy, to są wyspy takie okrągłe jak na tym zdjęciu, co teraz wam się wyświetla, czyli ląd jest okręgiem i w środku też jest woda. Będą dwa takie główne atole, które będą respami jednocześnie. Na jednym respie będzie można sobie normalnie wziąć łódź, katamaranę i sobie popłynąć, a na drugim po prostu zwykły resp. Mapa będzie takich samych rozmiarów jak mapa w Japonii, czyli 20 na 20 km. Więc jeśli pływaliście tą najszybszą łodzią teraz dostępną na mapie Japonia i przepłynęliście od prawej do lewej całą mapę, to w takim samym identycznym czasie przepłyniecie tą nową mapę Malediwy. Będzie ponad 55 atoli, czyli 55 wysp, na które będzie można wejść. To nie będzie jak aktualnie w Japonii, że mamy jedną główną wyspę i mamy jakieś tam kamieniste wyspy, na które nie można wejść, tylko to będą wyspy, te atole, takie okręgi, na które można będzie zejść normalnie z łodzi i twórcy dają tu nam informację, że każda z nich będzie miała trochę swój inny klimat, jakieś swoje smaczki, niespodzianki i będzie ponad 55 tych wysp, na które będzie można wejść, oprócz jednej, która jest na ten moment tajemnicą. W wodzie będzie można zaobserwować różne ryby, na przykład kolorowe ryby rafowe, płaszczki, małe rekiny. One będą pływać blisko brzegu. Również będzie można zauważyć żółwie morskie, co z tego co pamiętam, to nie występuje na mapie w Japonii, że tam nie dało się zaobserwować ryb pływających. Chyba że się mylę, to możecie dać znać w komentarzu. Na plażach będzie można znaleźć małe kraby, wylegujące się na słońcu i uciekające w pośpiechu, gdy tylko podejdziemy za blisko. Kolejną nowością w tej aktualizacji to jest dynamiczna pogoda, w której tak wszyscy oczekiwali, czyli już nie będzie na przykład, że przychodzi godzina 19 i nagle jest takie jakby cięcie pogody i pojawia się inna kolorystyka mapy, tylko tu będzie tak jak na załączonym teraz obrazku, normalnie słońce i chmury się przemieszczały i będzie się powoli zmieniał ten klimat mapy, inna kolorystyka, przez to, że słońce będzie w innym położeniu. Te 2 wyspy, o których mówiłem wcześniej, to będzie wyspa, i teraz sorry jak coś przekręcę, nie wiem jak to czytać, ale Maura Lagon i Kuda Valley. Chyba tak. Maura Lagon to bardziej główna wyspa z dostępem do łodzi, o czym już wspominałem. I normalnie łodzie z Japonii będą mogły być używane na nowej mapie, więc nie musicie się o to martwić, jeśli macie już ten level, który będzie wam pozwalał na łowienie na tej mapie, na wejście na tą mapę, to nie będziecie się martwić, żeby kupować albo wynajmować łodzie. Jak macie już te łodzie z oceanu, z Japonii, to tutaj na spokojnie sobie połowicie. Jak już jesteśmy przy temacie łodzi, to te nowe łodzie, które się nazywają katamarany, będą 5-osobowe, a nie jak do tej pory były 4-osobowe, albo chyba nawet 3-osobowe, te mniejsze, i pomieszczą więcej ryb. Jeśli chodzi o drugą wyspę, czyli Kuda Valley, to jest miejscówka i wyspa, na której się respimy, i tutaj twórcy gry dają nam informacje w tych notatkach aktualizacji, że warto na tej wyspie łowić z brzegu. Smaczki i ukryte niespodzianki pewnie się dowiemy w przyszłości, albo w ogóle dopiero jak już wypuszczą aktualizację i gracze zaczną to odkrywać. Trzeci segment to nowe tak naprawdę ryby, to jest trzecia aktualizacja informacji o aktualizacji z 22 maja i tutaj dostajemy informację taką, że 14 ryb na tej mapie to będą ryby z Japonii i 14 nowych ryb. Wśród nich jest miecznik, który będzie miał tam wagę do 600 kg, żaglica,
trochę mniejsza rybka, ale też bardzo fajna. Czarny marlin, który będzie według informacji ważył do 750 kg, także to będzie prawdopodobnie największa ryba na tej mapie, chyba że będzie, no albo prawdopodobnie będzie jakiś potwór, który będzie większy. No i tutaj już mamy mniejsze rybki, które właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Jest to Great Barracuda, Łacho, czy jakkolwiek to się czyta, makrela królewska Indo-Pacyfiku, chyba tak to można przetłumaczyć. To jest chyba Lucjan, czy coś takiego, Lucjana, jakiś tam skat, piękny jaskółczy ogon, dziwne te nazwy. Dalej mamy Slick Unicorn Fish, Giant Sweet Lips i to jest chyba to jest ryba latająca, co prawdopodobnie kiedyś widzieliście na jakichś filmach. Tutaj jakaś kolejna ciekawa ryba ciemna. Na razie nie będę wam tłumaczył tych nazw, bo sam nie wiem, jak to konkretnie przetłumaczyć. No i moim zdaniem zawód. Jedyny rekin, przynajmniej taka jest informacja, jest to rekin rafowy czarnopłetwy i jest tu informacja, że będzie ważył do 20 kg tylko, co mnie mocno zaskoczyło, bo myślałem, że będzie można połowić jakieś już fajniejsze te rekiny, jak na przykład te, co już mamy dostępne w grze, które możemy złowić. Wymagałem przynajmniej tylko tego, żeby przenieśli może rozmiar i zmienili trochę model rekinów. No trudno. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą aktualizację informacji i ostatnią informacją, którą dostaliśmy gdzieś około 5 czerwca, jest informacja o wędkach, kołowrotkach, sprzęcie, ogólnie o sprzęcie wędkarskim, który będzie dodany. Jeśli chodzi o wędki, to zostało dodane 5 nowych wędek, gdzie tylko jedna jest castingowa, reszta jest spinningowa, co też mnie zaskoczyło. Myślałem, że będzie podobnie jak na oceanie, ale widocznie po prostu chcieli zwiększyć ilość spinningowych słonowodnych, bo już zobaczyli, że na oceanie jest wystarczająco ich dużo, ale jeśli chodzi o te spinningowe, no to mamy na przykład wędkę do 100 kg, 1,90 m, do 90 kg, 2,70 m, co pewnie będzie bardziej brzegowa ta wędka. Jeśli chodzi o długość, będzie również wędka 1,70 m do 90 kg i 2,70 m do 77 kg, czyli dodali dwie wędki brzegowe, które są mocne i dwie wędki, które są prawdopodobnie takie, żeby połowić nimi na łódce i są też mocne. Jeśli chodzi o jedyną wędkę castingową, to jest to wędka do 110 kg, która ma tak śmieszny, wygięty ten dół wędki, co pewnie wam teraz pokażę na zdjęciu, do czego to służy. To po prostu służy do tego, żeby się fajnie zaprzeć, mamy takie szelki specjalne zakładane i do tego wkładamy wędkę, żeby łatwiej i bezpieczniej o coś sobie oprzeć tą wędkę. Jeśli chodzi o kołowrotki, to tak jak wędki, dodali ich 5, w tym 1 castingowy i 4 spinningowe. Jeśli chodzi o casting, to jest do 108 kg hamulec i macie tutaj całe informacje też na ekranie, to ja tylko tak te podstawowe powiem. Spinningowe mamy do 97,5, do 89, do 89 i do 75 kg. I tak pokrótce też informacje o żyłkach, czyli żyłki fluorowęglowe. Chyba tak. Tutaj dostajemy zdjęcia, jak to będzie wyglądało, przypony, haczyki, ciężarki, ale chyba nie ma tutaj żadnej informacji, do ilu kilogramów to będzie. No zakładam, że mniej więcej tyle co wędki. Prawdopodobnie dodadzą te żyłki coś, żeby ta wędka do 110 kg i kołowrotek obsłużyły moc, jaką mogą wygenerować te wędki i kołowrotki, więc prawdopodobnie żyłki, plecionki, czy co tam będzie jeszcze, będzie dostosowane do tych najlepszych sprzętów. Jeśli chodzi o przynęty, no to mamy tutaj tak samo na zdjęciu, zobaczcie sobie, mamy popery, mamy jakieś ośmiorniczki trollingowe, no jest trochę tego. Jeszcze nie mam tłumaczeń na wszystkie, ale tak na szybko możemy zobaczyć, jak to wygląda. Przynęty morskie naturalne, no tutaj widać już jakieś kałamarnice, jakieś kraby, krewetki. Tu jest chyba nawet po lewej na dole ta skacząca ryba, więc jest 8 nowych przynęt naturalnych i kolejna rzecz mechaniczna, która zostanie dodana nowa do Fishing Planet, to jest wertykalne jigowanie, co ja już myślałem, że to będzie dodane w Japonii i próbowałem też tak łowić te
tak wertykalnie jigując, ale no niestety nie ma tego w Japonii. Wiele razy tego próbowałem, ale nie ma w ogóle tego takiego stylu spinningowania. No ale tutaj jak możecie zaobserwować na obrazku, już to będzie dodane i fani morskiego łowienia właśnie w taki sposób, na przykład pilkerami, będą na pewno zadowoleni. Tak jak już wcześniej mówiłem, będą nowe stanowiska na tych katamaranach, że będą konfigurowalne te statywy na wędki, te stojaki na wędki, że będzie można je pochylić przód, tył i jeszcze na prawo i na lewo przekręcić i na każdym stanowisku będzie tablecik, gdzie będzie można sobie włączyć mapę, gdzie będzie można sobie włączyć tą sondę wertykalną i będzie też sonda 360 stopni, więc nie będzie trzeba być kapitanem, żeby sprawdzić na czym my w ogóle stoimy, gdzie my jesteśmy i tym podobne. I tak samo nie będziemy musieli być na stanowisku kapitana, żeby to sprawdzić, nawet jak jesteśmy kapitanem. Wystarczy, że będziemy stać przy wędkach i mimo wszystko i tak będzie można wyciągnąć sobie tablet, żeby dodać sobie swój marker, jeśli coś ciekawego złowimy. I to wszystko, jeśli chodzi o informacje, które dostaliśmy od twórców gry, więc tylko teraz tam zostaje czekać na nowe informacje, ewentualnie już na sam update. Myślę, że w przeciągu kilku tygodni może on już się pojawić, bo tak samo było w poprzednim roku z Oceanem, że niedługo po ostatnich informacjach był już sam update. Więc na ten moment to już wszystko. Jeśli Ci się spodobał film, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco, żeby zobaczyć gameplay z nowej mapy. Jeśli już wyjdzie, to na pewno u mnie na kanale się pojawi. Możesz dać jakiś komentarz, jakieś zapytanie, wbić na nasz Discord. No i do usłyszenia. Do następnego.